Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś ze mną jest Dominik z ondebike.com. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. I dzisiaj z Dominikiem chciałbym porozmawiać na temat standardów w rowerach. Te, które są obecnie, te, które były wcześniej i te, które może jeszcze w przyszłości się pojawią. Czy chodzi o to, że producenci naciągają nas na kasę, czy jest to naprawdę postęp techniczny? No i chciałem Cię dzisiaj, Dominik, zapytać na przykład o ramy karbonowe. Jak to według Ciebie wygląda? No kiedyś wiadomo stal, teraz aluminium, ale karbon coraz bardziej pojawia się, schodzi do tych niższych półek cenowych. No ja myślę, że karbon za chwilę zawita już pod strzechy i tak naprawdę wyprze także aluminium. To technologie stają się coraz bardziej dostępne. Producenci coraz częściej stosują ten materiał i tak naprawdę moim zdaniem jest to kwestia maksymalnie dekady i nawet zwykłe rowery będziemy mieli już produkowane właśnie z karbonu. Aluminium zostanie prawdopodobnie wyparte tak samo jak kiedyś stal. No ale myślisz, że karbon dla takiego zwykłego śmiertelnika, który kupuje rower powiedzmy za 3-4 tysiące złotych, czy jest to sens, czy poczuje taką różnicę, czy zalety karbonu przewyższą wady karbonu? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Nie bez kozery w tej chwili większość zawodników jeździ na rowerach właśnie karbonowych. Odpowiednie zastosowanie włókna węglowego daje pewne właściwości ramom, których nie da się uzyskać stosując na przykład tak popularne w tej chwili aluminium. Także myślę, że zdecydowanie tak. Nawet przeciętny człowiek jest w stanie odczuć różnicę między ramą węglową a ramą aluminiową. No ja to właśnie poczułem przesiadając się na rower ze sztycą karbonową. To jest w ogóle dzień na noc w porównaniu do aluminium. Okej, a teraz temat, który budził pewne kontrowersje kilka lat temu. Teraz już myślę, że to się uspokoiło. Ludzie się do tego przyzwyczaili, czyli koła. Kiedyś 26 cali w rowerach górskich tylko i wyłącznie, teraz 27,5, 29. Ludzie na tym bardzo płakali, ale teraz już jakby ten temat ucichł i 26 cali tylko w rowerach za 1000-1200 zł spotkamy. Wyżej już większe koła. Dokładnie tak. Koła 26 w zasadzie już w tej chwili wymierają. Praktycznie żaden producent nie stosuje już w tej chwili takich kół, tak jak mówisz, tylko w tych tańszych rowerach. 27,5 cala, 29 cali chyba w tej chwili najbardziej popularny rozmiar. W zasadzie każdy zawodnik ścigający się w wyścigach cross country czy w maratonach używa właśnie kół 29. No mają po prostu niezaprzeczalne zalety. Łatwiej toczą się przez przeszkody z racji na większą średnicę. Łatwiej na nich utrzymać prędkość. Z niezależnych testów wynika jasno, że te koła są po prostu najszybsze. No ale z Twojego jakiegoś doświadczenia, Ty jeździsz na 20... Ja jestem jeszcze staromodny i cały czas męczę 26 cali i póki będą dostępne tylko komponenty, to myślę, że będę nadal używał. No ale też widać, że jest problem, żeby na przykład dostać już dobry amortyzator na 26 cali pod hamulce na przykład V-brake czy V-brake. No też już powoli, to do hamulców zaraz też przejdziemy, ale widać, że pewne komponenty już są w zasadzie nie do zdobycia teraz po upowszechnieniu się nowych standardów. Powiem, że nie dalej jak na początku tego roku, szukając opon do swojej trailówki w standardzie 26 cali, miałem duży problem ze znalezieniem odpowiednich egzemplarzy, takich jakie chciałbym kupić. W zasadzie produkcja jest zatrzymana, standardy 27,5 i 29 królują i tak jak mówisz, z niektórymi komponentami do rowerów 26-calowych zaczyna się problem. No właśnie, ja mówiłem jeszcze o hamulcach i tutaj w zasadzie oczywiste jest, że w rowerach górskich mamy już w zasadzie tylko tarczówki. Teraz już nawet w rowerach za 1000-1200 zł jakieś takie proste, badziewniaste hamulce tarczowe, ale się pojawiają. I V-breków czy V-breków w zasadzie nie ma. W rowerach szosowych powoli się to też już pojawia. Przełajowych w zasadzie też już chyba wszyscy przeszli na tarczówki w tych nowych rowerach. W trekkingi, crossy jeszcze się wahają. Jest to różnie. No i jak myślisz właśnie tu? No widzę, jeździsz na tarczówkach, ja też w rowerze mam tarczowe i powoli to już będzie... Myślę, że ta technologia też już wyprze zupełnie wszelkie inne rodzaje hamulców. Być może w rowerach szosowych zostaną hamulce szczękowe. Tam ludzie są po prostu do tego tak przyzwyczajeni, że no prawdopodobnie tutaj wpływ grup proturowych, które nadal używają z racji na mniejszą masę. Natomiast w pozostałych rowerach tarczówki mają tak niezaprzeczalne zalety, że myślę, że to wyprą zupełnie wszystkie inne rodzaje hamulców. Ja to właśnie sam zauważyłem w Bieszczadach, zjeżdżając 60-70 na godzinę w koszmarnej ulewie. Hamulce tarczowe, hydrauliczne spokojnie dawały sobie radę. Na hamulcach szczękowych też bym hamował, ale byłoby to opóźnienie mimo wszystko z racji na wodę, która się na obręczy Dokładnie zbiera. tak. Ja pewnego roku będąc w Beskidzie Niskim, mając z tyłu w rowerze V-brake,
V-Breaki właśnie, starłem w zasadzie klocki na jednym zjeździe. No, koszmarne błoto było, paskudne warunki, deszcz, ulewa, w zasadzie koła oblepiały się niesamowicie i hamowanie V-Breakami. Opcje były dwie, albo koło stoi w miejscu, albo koło się zupełnie kręci. Natomiast nie ma takiego efektu w momencie, kiedy używamy hamulców tarczowych. One pokazują swoje możliwości właśnie w trudnych warunkach. Okej, słuchaj, kiedyś suporty na clean, później na kwadrat bardzo popularne, później na Octalink, później łożyska zewnętrzne, na przykład Hollowtech 2, no i teraz łożyska Pressfit. Jak to wygląda według Ciebie? Czy warto w tę stronę iść? Czy to jest progres? Czy to jest jakaś dobra zmiana? Czy to tylko kolejne standardy? Niepotrzebne. Myślę, że to jest ciągły rozwój sprzętu i szukanie przez producentów pewnych rozwiązań, być może częściowo wygodnych dla nich. Tutaj mówię na przykład o Pressficie. Na pewno taniej jest wyprodukować support Pressfit, czy zrobić mufę do ramy w standardzie Pressfit, bo nie ma tam gwintów, więc wykonanie jest tańsze. Jednocześnie zastosowanie Pressfitu powoduje, że mamy trochę szerszą mufę supportową, bo łożyska chowają nam się ponownie do wnętrza mufy, co pozwala na zastosowanie na przykład szerszych opon z tyłu, pozwala na szersze rozstawienie tylnych widełek łańcuchowych, no jednocześnie usztywnia nam całą ramę, tak? Węzeł w okolicach mufy staje się sztywniejszy przez to, że jest troszeczkę większy. Inne standardy, w zasadzie na dzień dzisiejszy chyba tylko Hollowtech 2, stosowany już od wielu lat. Tu naprawdę da się odczuć różnicę po przejściu z Octalinku, czy tym bardziej z kwadratu na zewnętrzne łożyska. Jest sztywniej. Jest sztywniej, to odczuje przeciętny użytkownik nawet, że w tym miejscu robi się naprawdę dużo sztywniej. Tym bardziej, że można sobie zmienić korbę i support w momencie, kiedy zajeździmy już to, co mamy w rowerze, możemy sobie spokojnie na Hollowtecha. Dokładnie tak. Większość rowerów ma mufy z gwintem angielskim. To są pewne standardy, które są przyjęte przez różne marki rowerowe i w zasadzie wykręcamy stary support, montujemy w jego miejsce Hollowtech 2 i bez problemu są to elementy zamienne. I kolejny temat, który też pamiętam dobre 15 lat temu już na forach internetowych gotowało się w momencie, kiedy Shimano wprowadziło napęd 9-rzędowy. Wtedy były lamenty, że dlaczego, że po co. No a wiadomo, teraz mamy 10, 11, SRAM 12. Myślę, że będzie to jeszcze o jedno przełożenie jeszcze będą walczyć, żeby 13 dołożyć. Takie są moje przewidywania. Więcej chyba już nie ma sensu. No ale właśnie, czy jest w ogóle sens dokładać kolejne przełożenia i przy okazji kasować przełożenia z przodu? Powiem Ci, że ja od lat używam 9 przełożeń i to w kilku rowerach. Tylko w rowerze szosowym używam 10 i w zasadzie już przy tym standardzie nie widzę sensu za bardzo zwiększania ilości. Natomiast jeśli ktoś chce faktycznie zastosować jedną zębatkę z przodu, to wtedy użycie odpowiedniej kasety z tyłu z dosyć dużym zakresem przełożeń wymaga jednak większej ilości zębatek, żeby było odpowiednie zestopniowanie biegów, żeby nie okazywało się, że przez kogo jeden bieg powoduje diametralnie większe obciążenie na korbie. Także nie wiem, czy to będzie ewoluować dalej. Ja myślę, że może się na jakiś czas zatrzymać przy tych 12 biegach, jakie obecnie się pojawiły. Natomiast nie wiem, czy nie rozpoczniemy ewolucję w kierunku większego zakresu na tej 12-biegowej kasecie. Już w tej chwili mamy SRAMa Igla 1050 i już wprowadzony także do niższej grupy, także to będzie pewnie sukcesywnie schodziło do coraz niższych grup, a w tych wyższych być może będą się pojawiały jakieś nowe standardy, które pozwolą jeszcze nieco zwiększyć zakres kasety. No ale to nie jest tak, jak właśnie niektórzy mówią, że to jest wyciąganie pieniędzy, że to jest totalnie bez sensu. Czy jednak z drugiej strony producenci będą nadal się trzymać również korb 2- i 3-rzędowych, chociaż w szosowych już w zasadzie Shimano z 3-rzędowych zrezygnowało w tych wyższych grupach. No ale czy będą się tego trzymać, czy myślisz, że w pewnym momencie dojdzie i tak do tego, że będą tylko jednorzędowe z przodu? Nie, ja myślę, że do tego nie dojdzie. SRAM w momencie, kiedy wprowadzał Igla, wprowadzał tą 12-rzędową grupę, reklamował się w ten sposób, że przednia przerzutka właśnie umarła. I ja myślę, że to wierutna bzdura i jeszcze długo będziemy używali przednich przerzutek. No i musimy sobie chyba przerwać, tak? Bo nas zagłuszy. No i teraz jeszcze dwa słowa o nowych typach rowerów. Nowych, czy w zasadzie jakichś rowerach, które powstały w wyniku ewolucji, czyli rowery typu gravel, szutrowiec, rowery fatbike'owe, rowery z oponami typu plus, czyli z szerokimi oponami. Co na ten temat sądzisz? Czy to jest wymysł marketingowców, którzy chcą koniecznie wcisnąć nam kolejny rower i dla bogatego Niemca, żeby miał 5 rowerów w garażu? Czy jest to fajny pomysł i różnorodność?
Ja myślę, że dobrze znasz takie powiedzenie, że prawdziwy rowerzysta ma zawsze o jeden rower za mało. Więc pewnie po części jest to próba na wyciągnięcie dodatkowych pieniędzy, natomiast no, te rowery mają swoje zastosowanie i znajdują swoich nabywców, tak? Fatbike'ami byliśmy zachłyśnięci jakieś tam rok, 2 lata temu, 3 lata temu, kiedy one się pojawiały. W tej chwili temat jakby trochę ucichł. Myślę, że ludzie przekonali się, że to są rowery do pewnych specyficznych zastosowań, jakiś piasek, jazda po śniegu, w jakimś grząskim terenie, one tam się sprawdzą, natomiast no, nie są to rowery zdecydowanie do typowego rekreacyjnego jeżdżenia sobie po lesie, tak? Szutrowce czy gravele, jak kto woli nazwać, taka ucywilizowana troszeczkę przełajówka na dzień dzisiejszy. Tu myślę, że jest szansa na dosyć spore spopularyzowanie takich rowerów, bo jednak wiele osób jeździ właśnie drogami szutrowymi gdzieś przez las. Taki rower pozwala jechać trochę szybciej, pozwala jechać wygodnie, pozwala też odnaleźć się podczas jazdy po asfalcie z racji na dość wąskie koła i taką typową specyfikę jak rower w zasadzie szosowy. I też dodam od siebie, że w większości albo w dużej części graveli są otwory na mocowanie bagażnika. Nie trzeba kombinować z żadnymi adapterami i ta pozycja za kierownicą jest też dużo bardziej zrelaksowana niż w typowej przełajówce. Przełajówce tak, czy w szosówce. Jest troszeczkę inna geometria ramy i te rowery są zdecydowanie wygodniejsze. Myślę, że one bardziej przypominają taki rower fitnessowy niż typową szosówkę z trochę szerszą oponą. Natomiast co do szerszych opon, tu wspominaliśmy o oponach w standardach plus, w tej chwili 26, zapomniany już powoli standard, doczekał się właśnie standardu plus, czyli szerokich opon na szerokiej obręczy, jak w granicach 3 cali, 27,5, także bardzo popularne ostatnio w rowerach typu enduro, pojawiają się także w typowych ścieżkowcach, w rowerach trailowych. Czy pojawią się też w rowerach takich powiedzmy typowo do maratonu, tudzież rekreacyjnych? Nie sądzę. Nie sądzę, aby do takiej ewolucji tutaj doszło. One raczej zostaną do cięższych zastosowań. Okej, podsumujmy, bo będzie się na pewno pojawiało dużo komentarzy, że producenci chcą zarobić, chcą wyciągnąć od nas pieniądze, że co 2 lata musimy zmieniać rower, żeby nadążać za pewnymi standardami, które się pojawiają, później znowu znikają, później czasami wracają w jakiejś nowej odsłonie. No ale moje zdanie jest takie, że nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby zmieniać rower co 2 lata, chyba że ktoś jest zawodowcem, no ale no to wtedy i tak zazwyczaj dostaje ten rower od swojego teamu. Natomiast zwykły, przeciętny nawijacz kilometrów może spokojnie przez wiele lat jeździć. Te części nawet w tych starych standardach są przecież dostępne. Nie ma problemu z częściami, z tym, że zostaniemy gdzieś w tyle. Jak ty sądzisz na ten temat? Dokładnie mam takie samo zdanie jak ty. Słuchaj, no firmy rowerowe produkujące jakiś sprzęt, produkujące rowery muszą na czymś zarabiać. W związku z tym wprowadzają nowe standardy, wprowadzają nowe produkty, tak żeby mieć jakiś obrót. Natomiast nikt nikogo nie zmusza do tego, że jeśli wprowadzono na przykład nową grupę osprzętu, musisz od razu zmienić to w swoim rowerze. To rower sam nie jeździ, takie stare powiedzenie i tak naprawdę to bardziej zależy od człowieka, który siedzi na tym rowerze, jak ten rower jedzie, niż od samego roweru, a elementy, jakieś komponenty rowerów, które były używane kilka lat temu, są najczęściej cały czas dostępne na rynku, przynajmniej przez kilka lat jeszcze pewnie będą, także no wcale nie jesteśmy zmuszani do natychmiastowej zmiany na jakieś nowinki. No i jak widzicie właśnie pojawia się bardzo dużo nowych standardów, ale spokojnie te stare są również dostępne. Ja teraz czekam jeszcze w komentarzach na wasze opinie. Dajcie znać, jak się wasze rowery zmieniały przez te lata, co pojawiało się w waszych rowerach, co wam się spodobało, co wam się nie podobało, co wolelibyście zostawić w swoim rowerze, a co na przykład wychodzi już z mody i z użycia. Dominik, ja ci bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Myślę, że jeszcze się nieraz spotkamy. Zapraszam was do Dominika na kanał, a tymczasem trzymajcie się. Hej. Hej.